Zadaję to pytanie każdemu, kto przyjeżdża po rozsadę do tunelu. Mówię, bardzo proste pytanie, proszę nie szukać podtekstów. Co to jest za roślina? I rzadko kiedy ktoś mówi, że to ziemniak. Najbliżej są osoby, które mówią, wygląda jak ziemniak. Także to jest ziemniak, a w tym odcinku będziemy szczepić pomidora na ziemniaku. Po co i jak się to robi? Oglądajcie, to się dowiecie. Ziemniak, ale też jakiekolwiek psiankowate rośliny, czyli no, psianka, papryka, pomidor, miechunka, należą do tej samej rodziny. O, to ciekawostka, psiankowate. Jeśli oglądaliście już szczepienie jabłoni, no to mniej więcej wiecie, po co się to robi. Tutaj mamy troszeczkę inną sprawę, bo nie chodzi o żadne wspieranie wzrostu pomidora i tak dalej. To jest typowo ciekawostkowa zagrywka. Po prostu jestem ciekaw, jak, kiedy to się później wsadzi na pole, jak będzie plonować taka roślina, gdzie połowa to będzie część ziemniaka, a połowa część pomidora. Czy zrobi to bulwy i czy zrobi to owoce? Jeśli tak, to byłby totalny sukces i muszę Wam powiedzieć, że to, tak jak bataty kiedyś, to jest uprawa teraz moja ciekawostkowa. Robię to po to, żeby się nie wypalić. Oprócz tych tysięcy roślin, które robię, bo robię i tłukę je po prostu już co roku tak samo, to jest uprawa ciekawostkowa. Więc będziemy teraz szczepić na podobnej zasadzie jak jabłonie, czyli będziemy ciąć na skos, przykładać na skos zraz do podkładki. Będziemy używać takiego urządzonka, które wycina kształty w puzla na łodydze. I wziąłem jeszcze sobie co? Mam skalpel w ogóle, więc będę to robił skalpelem. Skalpelem sobie, jeśli będzie dużo grubsza łodyga ziemniaka niż pomidora, będę robił szczepienie w klin, czyli po prostu przetnę łodygę ziemniaka, natnę w środku i w klin włożę wyciętą łodygę. Także dzisiaj będą 3 sposoby szczepienia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja jestem dobrej myśli, ale wiem, że może się to nie udać. Także pomidorki są w tunelu, dlatego takie wyrośnięte. No, generalnie na polu to już by dawno się połamały, przewróciły, ale że tu jest wysoka wilgotność powietrza, ciepło, generalnie nie ma wiatru, więc te łodygi sobie bardzo wysoko rosną. Docelowo na polu będę je palikował oczywiście. Weźmiemy sobie jakiegoś pomidora teraz. Ja mam taki plan, bo nie wiem, jak to wyjdzie i nie wiem, co będzie zabawne i co będzie śmieszne, więc na tym ziemniaku będę szczepił zarówno odmiany wielkoowocowe, jak i zaszczepię sobie odmianę taką karłową, koktajlową, żeby zobaczyć, jak tutaj się po prostu rozwinie pomidorek, a tu będzie, nawet może nie będę tego obrywał, liście ziemniaka. Bardzo to jest zabawne, także zrobimy sobie taki miszmasz. Zobaczymy, co wyjdzie, co się zrośnie. A w ogóle to może pokazać teraz, jak się zrosły jabłonki? Na pewno w rogu będziecie mieć odnośnik do szczepienia jabłoni. Tutaj mamy już zaszczepione jabłonie, wsadzone w doniczki. No i odgrzebałem niektórą. Gdzie tutaj coś zdjęte jest? Miejsce szczepienia, czekaj. O, tutaj. Odgrzebałem sobie i tu mamy część od ziemi do tego fajnego znaku w kształcie puzzla mamy podkładkę i od tego znaku w kształcie puzzla mamy już zrośnięty zraz, czyli tu mamy podkładkę M9 skarlejącą, a tu mamy Antonówkę, czyli taką jabłoń, która naturalnie rośnie bardzo, bardzo intensywnie. Więc sobie troszeczkę może ją skarlę, zobaczymy, jak to wyjdzie. Także tutaj mamy taką... Tak wygląda, świetnie to wygląda. Jestem zachwycony, że to w pierwszym takim rzucie szczepienia się udało. Wspaniale to wygląda. No tutaj mamy zraz, czyli mamy ten fragment jakiejś jabłoni, którą chcemy, żeby ona owocowała. I zaszczepiłem fragmentem 3-pąkowym. 2 pąki wyrosły, więc właściwie jeden możemy usunąć. Niektórzy robią coś takiego, że zostawiają sobie takiego czopa i zostawiają ten pęd dolny. I ten pęd dolny wtedy wiążą do tego kawałka czopa. Chociaż jeśli to będzie później dołożony jakiś palik, to ja bym zostawił ten główny, bo widać, że już na dzień dobry dostał więcej składników. Więc to tak to wygląda. I wszystkie się przyjęły? Tak, wszystkie się przyjęły. Nie wiem czemu, tylko niektóre mają jakieś takie dziwne skórki, ale no. No, w każdym razie zrosnąć się zrosły, a już dawno powinny wylecieć z tunelu. Zróbmy sobie pierwsze szczepienie. Mam tutaj takie 3 fajne, grube pomidory. To sobie akurat weźmiemy po ziemniaka, który poszedł na 3 pędy, właściwie to chyba na 4, więc tym lepiej. To sobie jedną, oj, to trzeba będzie koniecznie palikować, bo już fika, jak tylko dotknąłem. Biorę sobie skalpel na pierwsze cięcie, czyli wyciągam i to powinno się robić bezpiecznie, żeby się nie przeciąć. Robiłem coś ze skalpelami w kole naukowym genetyków hodowców roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zawsze jak to robiłem w laboratorium takim sposobem jak teraz, czyli trzymałem w rękach ostrze, to była tam pani Marta i pani Marta zawsze się stroszczyła o mnie. Mówi, panie Damianie, niech pan tak tego nie robi, bo sobie pan przetnie ręce. Zawsze mi się udawało, ale no miała na rację pani Marta, żeby tak nie robić. Także tu mam ostrze, nie wiem, czy dobrze to założyłem. Ostrze chyba numer ma 10. Potrzebuję teraz swoje 3 pomidorki i w jakiś sposób może najpierw zrobię szczepienie na stosowanie, czyli po skosie, gdzie wybieram równe grubości łodyg. Odsuń to pudełko. No faktycznie.
Wyszło poza kabinę. Wyszło czy nie? Nie. O, szkoda. Pozostaje jeszcze jedna sprawa, w której nie wiem, czy dobrze zrobię, czy nie zrobię. Czy jako zraz, czyli jako fragment tego pomidorka, użyć jakiś fragment niewierzchołkowy, bo jest dosyć gruby, czy zrobić tak, że zaszczepię z fragmentem wierzchołka i pozwolę wierzchołkowi dalej rosnąć, bo jeśli zaszczepię takim fragmentem uciętym z połowy, no to będę czekał, aż wyrośnie tutaj z kącika liścia jakiś wilk, co zajmie trochę więcej czasu, więc te owoce będą później. Więc co, najpierw bym spróbował zaszczepić z wierzchołkiem, coś z jakimś fragmentem tutaj, z tymi merystemami interkalarnymi, bo tu mamy merystem apikalny na wierzchołku, a tu mamy merystem interkalarny, czyli te pąki boczne. Teraz tak, ja to bym na początku skrócił te liście, bo na pewno nie będę zostawiał tych liści tak, jak teraz są, więc po prostu je poskracam bardzo mocno. I ktoś, o właśnie w pomidorach, ludzie mówią, że to, co teraz dotykam, to są pojedyncze listki. No nie, z łodygi wyrasta liść. To jest liść złożony, więc liść złożony może się składać z listków, ale generalnie nie można powiedzieć, że to jedno to jest liść, no bo liść to jest razem z ogonkiem liściowym, czyli ogonek liściowy jest jeden tutaj. Więc jakbym urywał liścia, to teraz urwałem całego liścia, a liść się składa z listków, nie? Jeśli jest złożony. Więc po prostu poskracam sobie te liście, zostawię takie malutkie listki, żeby tylko coś było, że jest. Mamy już przygotowany nasz tutaj, nasze zrazy, bo tu będę sobie ciął takie odcinki. I teraz tylko pasowałoby sprawdzić, gdzie, na jakiej wysokości. Myślę, że ten fragment i ten fragment jest w miarę podobny. Nie wiem, co sądzisz o tym. Powiedziałabym, że pomidor jest grubszy. Pomidor jest grubszy, to niżej. Co tu? Jakoś tak? No dobra. To tutaj sobie zaszczepię kawałkiem z środka, a następny zaszczepię wierzchołkiem. Czyli tutaj sobie teraz wytnę. No właściwie to mogę sobie uciąć równo. O, a to powinienem uciąć pod skosem, ale to najpierw sobie po prostu wytnę, a potem będę próbował to ostrzyć. Nie chciałbym tylko tkaniny przeciąć, bo będą chwasty rosły. I teraz tak, natnę sobie to pod skosem. Zobaczymy, czy mi się to uda, bo z jabłonią mi bardzo słabo szło. Ale dostajesz bardzo dużo informacji, jak to zrobić. A, nie pamiętam, co oni mówili. Że to musi być jeden ruch Tak, tak, z tak. łokciami. No. Tylko się nie zatnij. No nie, no będę robił od siebie. No dobra. W miarę? O W miarę wiele to lepiej wyszło. niż I teraz muszę byliśmy wcześniej. przypomnieć sobie, gdzie to było. Myślę, że to było gdzieś... Chyba tutaj. Ale tu jest, zobacz, że tu jest, ziemniak jest cieńszy niż pomidor. Musimy zejść niżej, to gdzieś tutaj. To najpierw sobie po prostu utnę. Ziemniaka się dużo łatwiej tnie niż pomidora. Ciach. I teraz to powinienem, tylko jak ja teraz mam to z łokciami zrobić? Ha. Dobra, 3, 4. Jeszcze nie. I niestety ziemniak jest pusty w środku. Ojajaj. Że tego nie wziąłem pod uwagę. Więc chyba nie wiem, czy to się uda, czy się nie uda. Jeszcze za mały kąt chyba. O! Tutaj sobie tylko utnę tę końcóweczkę. Nie wiem, czy to się uda. Dobra, powiedzmy, że się udało. I zróbmy przymiarkę. W ogóle tego pąka, czy właściwie mały pęd boczny u ziemniaka to mogę już wyrwać. Ciach, mi to będzie tylko przeszkadzać. I teraz przymierzmy, czy to ma rację bytu. Mam kawałeczek tutaj folii, więc trzeba będzie ją pewnie zdjąć, bo ona się sama nie rozłoży. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak ja to zrobię. Powinien się jakoś przytrzymać. Nie, to ja muszę powiedzieć, że ja to zrobiłem. Najgorsze, co można zrobić, to dotykać miejsce cięcia palcami, nie? Szczególnie, że ja mam niedomyte paluchy po robocie cały dzień. Albo cały tydzień. Obrzydliwie się to się nie zrośnie. To się na bank nie zrośnie. Nie wierzę w to. Tam maszynka. Piękna maszynka. Na pewno w opisie będziecie mieć link afiliacyjny gdzieś do jakiejś Allegro, bo jak klikniecie, to może wpadnie grosz, a może nie. Tutaj wkładamy pęd i będziemy robić sobie taki kształt puzzla. Niektórzy mówią omega. O, i w to będę wkładał, chyba może tak będzie lepiej, co? Tylko lipa jest, bo te pędy są puste w środku. Jak to się szczepi? Nie wiem. Widziałem w internecie, że ludzie to szczepili i to się udawało, tylko nie zwróciłem uwagi, jak to szczepili, bo nie oglądałem tych filmów.
No dobra, może i Jest to się... omega? Może i to się zrobi. No jest omega, jest krzywa omega. Teraz byle trafić idealnie w środek, żeby zrobić ładny kształt. I muszę szybko nacisnąć, żeby zrobić takie szybkie cięcie, żeby nie było rwane cięcie. Uwaga. Oj, jeszcze nie. 3, 4. Lepiej. Ej, czekaj. Damian, źle. To tu będzie jeden pączek. W nim cała nadzieja, żeby to się udało. No, musieliśmy to zrobić off camera. Czy właściwie ja musiałem sam to zrobić off camera. My musieliśmy to zrobić No kamerę. dobra, my musieliśmy to zrobić off camera. Trzeba było, jedna osoba musiała przytrzymać, druga musiała owinąć, bo bardzo słabo szło. Zgadnijcie, kto wijał. Czekajcie, dla porównania. Nie wiem, czy nie lepsze będzie to szczepienie w clean, bo jak ziemniak ma pustą łodygę w środku, to nawet jakbym specjalnie wziął cieńszą łodygę, żeby się mieściła w tej dziurze. To głupie strasznie. Zróbmy to. Haha. No i mamy pusty w środku ziemniak. I teraz co? Jakby coś tam włożyć w środek cieńszego. Tak, to sobie tylko wytnę ten wierzchołek. Grono uciąłem, bo grono mi teraz nie jest potrzebne wcale. Liścia sobie ostro skrócę. Drugiego liścia ostro skrócę, bo po co mam trzymać coś, co gubi wodę. Więc o, mocno sobie skracam. I teraz nie wiem, czy nie powinienem... No dobra, z każdej strony troszeczkę ociosać, żeby skórkę naciąć, żeby się zrosło. A few moments later. No i co? I teraz powinienem nawet bez rozcinania może spróbować ten klin włożyć w środek, nie? Co o tym myślisz? Dawaj. Albo sprawdzimy po prostu teraz off camera, jak to ludzie robili. Słyszałaś ten dźwięk? Ja to nawet nagrałam. I co? I teraz zacisnąć to? A ty nie widzisz, że z mojej strony jest pęknięte całe? No to dokręcę to. No Od dołu do góry zawijam, to jak będę podlewał z raszaczami, to powinno po tej folii spływać, a nie między folię woda wnikać. Ciekawe, czy to się przyjmie. Teraz powinno być to właściwie w jakimś takim ciemnym, nie do końca ciepłym miejscu, żeby ta część pomidora, czyli zraz, żeby nie wyschły. Dlatego też skracałem liście, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Normalnie, gdyby to była jabłonka, to bym to zamoczył w wosku, ale to jest takie zielone, że za chwilę będzie po prostu poparzone. I co? I lecimy z następnym szczepieniem. To tak, już mamy zrobione... Nie wiem, to można zaliczyć do szczepienia w clean. Można zaliczyć do szczepienia w clean. Tu mieliśmy przez stosowanie i tu mieliśmy przez... Nie. Tak? Tu stosowanie i tu przez urządzonko. No dobra. Tego za bardzo podpisywać nie muszę, bo ten Black Ball ma tak ciemne łodygi, że ja zawsze rozpoznam, że to był Black Ball. Tak mi się wydaje. Teraz zrobimy takie typowo w clean, czyli zrobimy to nacięcie, bo tak to trochę rozerwałem te tkanki. Więc kontrolowane nacięcie, szybko odkładam skalpel i postaram się umieścić wycięty w clean taki mały fragment pędu bocznego. To jest właściwie wilk. I tym wilkiem teraz będę szczepił i szybko muszę obwiązać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I mamy jednego ziemniora, 4 pędy zaszczepione jednym pędem bocznym, czyli wilkiem, i tutaj przez stosowanie, przez clean i przez to urządzonko w kształcie puzzla, czyli szczepienie omega. I następne sobie porobimy, zobaczymy, czy to się przyjmie. Ile się w ogóle przyjmie, o ile jakieś. Mam nadzieję, że jakieś się przyjmie. Jak możecie zobaczyć, trochę już poszczepiliśmy razem i na tym się jeszcze nie skończy, bo jeszcze trochę zostało ziemniaków, ale kończy to się dzień i robi się ciemno, więc kończymy ten odcinek. Obserwujcie, jeśli tego nie robicie, po więcej i po aktualizację. Zobaczymy, czy cokolwiek się zrośnie i jakie odmiany. A potem będzie sadzenie i będzie zbieranie ziemniaków i pomidora jako owoce z jednej rośliny. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, żeby robić zakupy w sklepie babicianin.pl. To sklep mojego gospodarstwa ogrodniczego, na nim mam swoje rośliny. Może nie takie kombinowane, tylko normalne, regularne rośliny ozdobne. Kupujcie, tym wspieracie moje gospodarstwo. A, jeszcze subskrybujcie kanał i zostawcie jakiś komentarz pod tym filmem.